Witajcie! Udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku drogowym jest obowiązkiem każdego uczestnika ruchu drogowego. Dlatego postanowiliśmy opisać to zagadnienie na naszym kanale. Ja w tym obszarze nie jestem ekspertem, ale zaprosiłem kogoś, kto niewątpliwie będzie miał wiele do powiedzenia na ten temat. Cześć, nazywam się Piotr Sowa, jestem ratownikiem medycznym. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że kierowcy zawodowi są niezwykle liczną grupą przemierzającą szlaki całej Europy. Im więcej z Was będzie znało zasady udzielania pierwszej pomocy, tym bezpieczniejsze będą drogi. Dlatego liczę na Wasze zainteresowanie. Dzisiaj przedstawimy Wam początkowe etapy postępowania, gdy zauważycie wypadek drogowy. Nie przedłużając, zapraszam na C+E, jedziemy z tematem. Kiedy jesteśmy świadkami wypadku komunikacyjnego i zdecydujemy się pomóc poszkodowanym, musimy robić wiele rzeczy naraz. W zasadzie wszystko, co powiem, jest istotne i trzeba to sobie ułożyć w głowie, aby zmaksymalizować skuteczność pomocy. Wiadomo też, że wypadki komunikacyjne są różne i nie sposób krótko omówić wszystkich ewentualności. My zajmiemy się dzisiaj jedną z nich – wypadkiem dwóch samochodów osobowych. Kiedy widzimy takie zdarzenie albo jego efekty, bardzo często naszą pierwszą myślą jest, jak najszybciej biec do poszkodowanych. To szlachetne, ale najpierw trzeba zrobić kilka innych rzeczy. Przede wszystkim odpowiednio się zatrzymać. Robimy to tak, żeby zostawić miejsce dla służb ratunkowych. Między naszym autem a samochodami biorącymi udział w wypadku musi zmieścić się karetka i wóz straży pożarnej. Zostawcie dla nich tak z 20 metrów. Zatrzymując się, trzeba skręcić koła w stronę pobocza. To kwestia bezpieczeństwa, bo gdyby w wasze stojące na poboczu auto uderzył ktoś od tyłu, to samochód wtedy nie wjedzie w was, próbujących udzielić pomocy, tylko zjedzie w bok. Ma to rzecz jasna większe zastosowanie w przypadku samochodów osobowych. Nie zaszkodzi jednak skręcić kół również w ciągniku. Oczywiście włączamy światło awaryjne, zaciągamy hamulec ręczny, wyłączamy silnik. Przed wyjściem z kabiny pamiętajcie, że musicie wziąć ze sobą apteczkę, kamizelkę odblaskową i trójkąt. No i oczywiście nie zapomnijcie wziąć ze sobą telefonu komórkowego, bo za chwilę będzie bardzo potrzebny. Jeśli z pojazdów unosi się dym albo w sytuacji ekstremalnej widać ogień, to potrzebna będzie jeszcze gaśnica. Tutaj się nie przyda. Zabierzcie wszystko od razu, żebyście nie musieli wracać się po cokolwiek. To byłoby marnowanie cennego czasu. Wychodząc z kabiny pamiętajcie o narzuceniu kamizelki odblaskowej. Musicie być widoczni. Szczególnie późnym wieczorem czy nocą kamizelka jest niezbędna. Teraz należy ustawić trójkąt ostrzegawczy. Na autostradzie albo ekspresówce musi być postawione w odległości 100 metrów za pojazdem. Na pozostałych drogach wystarczy od 30 do 50. Jak odmierzyć takie odległości? Zasugerujcie się słupkami drogowymi, które są co 100 metrów. Nie ociągajcie się, bo poszkodowani czekają na waszą pomoc. Od samego początku waszej akcji ratunkowej pamiętajcie, musicie zadbać o własne bezpieczeństwo. To bardzo ważne, bo dobry ratownik to żywy ratownik. Nie pomożecie nikomu, jeśli wam coś się stanie. Dlatego pamiętajcie, miejcie oczy szeroko otwarte. Kolejna rzecz związana z waszym bezpieczeństwem to założenie lateksowych rękawiczek przed kontaktem z poszkodowanymi. Powinny być w apteczce. Uchroni was to od bezpośredniego kontaktu z krwią, tkankami lub płynami fizjologicznymi poszkodowanego. Jak widzicie, mamy listę 11 rzeczy do zrobienia. O tym się długo mówi, ale robi o wiele szybciej. Wszystko zajmie wam minutę, może półtorej. Te czynności mogą wydawać się błahe, ale uwierzcie, są niezbędne i mają duży wpływ na skuteczność i bezpieczeństwo podejmowanych przez was działań. Teraz kierujemy się do poszkodowanych. Dobrze na tym etapie wybrać numer 999 lub 112 i zbliżać się do miejsca wypadku, będąc na linii z dyspozytorem. To jest optymalne rozwiązanie, bo dyspozytor podpowie wam, na co zwrócić uwagę. Zada też wszystkie niezbędne pytania. A będzie potrzebował od was przede wszystkim wiedzy na temat tego, gdzie zdarzył się wypadek, co dokładnie się stało, ilu jest poszkodowanych i jaki jest ich stan. Pamiętajcie, że w trakcie takiej rozmowy dyspozytor może zadawać dodatkowe pytania, a nawet wydawać wam polecenia. Zapyta też na pewno o to, jak się nazywacie. Na początek miejsce zdarzenia. Jeśli wiecie dokładnie, gdzie jesteście, sytuacja jest prosta. Gorzej, jeśli nie wiecie. Wtedy trzeba przekazać dyspozytorowi jak najwięcej szczegółów mogących ułatwić zlokalizowanie was przez kierowcę karetki pogotowia.
Przykładowo, na którym kilometrze drogi jesteście, to możecie zobaczyć na przydrogowym słupku. Do tego, w jakim kierunku jedziecie, jaka była ostatnia mijana przez Was miejscowość. Warto też rozejrzeć się wokół i podać znaki szczególne miejsca, w którym zdarzyła się kolizja. Czy mijaliście jakąś stację benzynową, jakiś rzucający się w oczy billboard? To wszystko może mieć znaczenie, gdy kierowca karetki pogotowia nie będzie mógł znaleźć miejsca wypadku. Teraz należy opisać szczegóły zdarzenia. Określić liczbę samochodów, które brały w nim udział i ich stan. Dzięki temu dyspozytor będzie wiedział, czy konieczne jest na przykład rozcinanie karoserii przez strażaków, żeby wydobyć poszkodowanych. Dlatego trzeba powiedzieć, że przykładowo widzimy auta, które zderzyły się czołowo i jedno jest w rowie, albo że mamy do czynienia z dachowaniem, czy też uderzeniem bocznym. Cały czas, będąc na linii z dyspozytorem, przechodzimy do poszkodowanych. Ważne są ich liczba i stan, w jakim się znajdują. Czy poszkodowani zostali w rozbitych samochodach? Czy wyszli o własnych siłach na zewnątrz? Czy wszyscy są przytomni? A może są wśród nich osoby nieprzytomne? Jeśli są, to istotne będzie, czy oddychają. To podstawowe informacje, a do udzielania pierwszej pomocy przystępujecie dopiero, gdy przekażecie je wszystkim służbom ratunkowym. Ale ocena stanu poszkodowanych i udzielanie pierwszej pomocy to temat na kolejny odcinek. Dzięki, Piotrek, że pomogłeś nam wszystko przygotować. Na koniec chciałbym podkreślić, że opisujemy tu konkretny przykład wypadku. Mamy 2 samochody, a nie na przykład samochód i motocykl. Nic nie płonie i kierowca ciągnika, który udziela pierwszej pomocy, jest sam. Ale konfiguracji wypadków może być mnóstwo i wtedy wzorzec postępowania będzie się nieznacznie różnił. Jeśli jesteśmy w sytuacji, w której mamy pomóc osobom poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym, musimy zachować zimną krew i cały czas pamiętać o własnym bezpieczeństwie. Tyle na dzisiaj. Życzę szerokości C+E. Do zobaczenia.